Maj do gruntu. Wzięłam się za wiosenną, majową reanimację mojej łąki kwietnej, bo nie wiem, czy wiecie, ale łąka kwietna jest takim tworem, który nie jest raz na zawsze. Ludzie często są rozczarowani, ponieważ sieją sobie piękne łączki kwietne. One w pierwszym roku wyglądają super, w drugim roku wyglądają tak sobie, a w kolejnych latach to już jest zazwyczaj jedno wielkie chwastowisko i trawa. Dzieje się tak, ponieważ te rośliny są słabsze od chwastów i jeżeli my nie będziemy usuwać chwastów po to, żeby rośliny, które chcemy, żeby tam rosły, miały lepsze warunki i glebowe, i słoneczne, no to niestety te chwasty zaduszą. Tak to wygląda w naturze. Gdyby łąki kwietne były takie samoobsługowe, to wszędzie byśmy widzieli łąki kwietne, a nie łany pokrzyw albo jakieś ugory i chwastowiska. Także w ogóle jest tak, że ziemia dąży do zalesienia. Jak macie jakikolwiek ugór, to on najpierw porośnie trawą, chwastami, coraz wyższymi chwastami, potem tam wkroczą krzaki, a potem będą rosły drzewa i to jest naturalne. Ziemia chce, żeby wszędzie były lasy. Ale wracając do łąki kwietnej. Ja nie chcę, żeby był tutaj las. Chcę, żeby był co najwyżej las pięknych kwiatków. W związku z tym wzięłam się do przeczyszczenia tej łąki, bo mieliśmy długą, dosyć zimną i deszczową wiosnę. Głównie rosła tutaj trawa. To też jest może niezła wskazówka, jak rozpoznać, czy coś jest chwastem, czy coś jest kwiatkiem. Jeżeli mamy maj i to coś jest takie duże, to raczej na 90% jest chwastem, bo kwiatki tak szybko nie rosną, bo wolą jak jest ciepło. Ale słuchajcie, przy okazji udało mi się oczyścić tutaj spory kawałek ziemi, zrywając darnie. Wcale nie zamierzałam tego zrobić, ale pociągnęłam po prostu za jedną kępę trawy i ta kępa trawy odeszła z całym takim dywanem wręcz bardzo płytkich korzonków, pod spodem były mrówki, jakieś dziury, nie wiem, ryjówek albo karczownika. To było zbyt proste i pokusa była zbyt silna, w związku z tym zaczęłam szarpać i ściągnęłam tą darń, bo ona naprawdę schodziła jak rolowany dywan. I teraz na tej pięknej, gładziutkiej, gołej ziemi będę wysiewała coś, co mam w ogóle przygotowane w zasadzie od czasu wysiewania kwiatów na rozsadę. Nie wiem, czy widzieliście. Jeżeli nie, to tutaj jest to wideo. Ja już pod koniec zimy, na początku wiosny, kiedy nie mogłam się po prostu już doczekać, żeby wyjść do ogrodu i zrobić cokolwiek, wysiałam dosyć dużo kwiatów na rozsadę, żeby być troszeczkę do przodu. Częściowo dlatego, że miałam jakieś czeskie, super wyfikane nasionka i chciałam, żeby mieć jakąkolwiek kontrolę nad tym, co się z nimi dzieje, bo gdybym je wysiała do gruntu, to pewnie by to wszystko przepadło. No a poza tym chciałam po prostu zobaczyć, jak one będą wyglądały, jeżeli były takie super, mega ekstra. No i jakoś tak siałam i w pewnym momencie stwierdziłam, to się nigdy nie skończy, w ogóle basta, przestaję. I wtedy przygotowałam sobie, całą resztę zapakowałam i przygotowałam sobie coś takiego z opisem Maj do gruntu. I to są wszystko kwiaty jednoroczne. To są wszystko kwiaty jednoroczne, których nie miałam już siły wtedy do gruntu wysiewać. A zamierzam je wsiać, bo to są nagietki, to są kosmosy. Myślę, że tutaj, gdzie często przechodzę schodząc z góry do mojej szklarni, fantastycznie będzie wyglądał taki pas kwitnących kosmosów i różnych innych kwiatków, więc tam przede wszystkim chcę wsadzić kosmosy. Ale wyglądasz. Ja te wszystkie kwiaty zostawiłam też z różnych powodów. Częściowo dlatego, że onętki, czyli kosmosy, maciejka, ślazówka,
nagietki, one wszystkie fantastycznie rosną, po prostu wsiane do gruntu w momencie, kiedy jest na to czas, czyli w maju. A druga kwestia jest taka, że część z nich to są kwiaty, które będą towarzyszyły moim warzywom, ponieważ pamiętajcie, jest bardzo, 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 bardzo ważne, żeby warzywa rosły razem z kwiatami. I są takie kwiaty, które są dla nich szczególnie przyjazne. To są nagietki, to są nasturcje i to są właśnie kosmosy. Te kwiaty wyglądają wspaniale. Można z nich robić dodatki do sałatek, z nasion nasturcji można robić coś w rodzaju kaparów, ale przede wszystkim one są pięknymi plamami kolorów w waszym ogrodzie i zwabiają pszczoły i zapylacze. W związku z tym, jeżeli macie jakieś rośliny, które wymagają zapylenia, to dobrze takie kwiaty mieć. A poza tym wyglądają prześlicznie, kosztują niedużo i warto je mieć po prostu w swoim ogrodzie, żeby cieszyły oczy, bo przecież o co chodzi w ogrodzie? O to, żeby cieszył. Ja bardzo często dostaję pytanie o to, czy kupuję jakieś gotowe mieszanki łąk kwietnych. Tak, czasami tak. Ja generalnie rozrzucam te nasiona wszędzie szerokim gestem boryny i po prostu gdzie się przyjmą, tam będą rosły. To jest w ogóle taka zasada ogólna w moim ogrodzie. Kto przeżyje, ten żyć będzie. Ja nie poświęcam jakoś wyjątkowo dużo czasu na pielęgnowanie tych roślin. One po prostu żyją sobie w dzikości, w symbiozie i ewidentnie jest im dobrze, bo wszystko rośnie i kwitnie bujnie. Natomiast bardzo często po prostu kupuję najróżniejsze nasiona, mieszam je i rozrzucam. I to są właśnie takie moje, nie wiem, autorskie, nazwijmy to, mieszanki, w ogóle nieprzemyślane, w ogóle nieplanowane, w ogóle nie sprawdzam, czy to jest coś takiego, co będzie sobie super radzić albo gorzej radzić. Myślę, że te wszystkie kwiaty, jeżeli nadają się do siania w naszym klimacie, to będą rosły lepiej, gorzej, ale i tak będą rosły. Jak widzicie, ja wcale nie robię tego jakoś tak super dokładnie, zostawiam chwasty, bo lubię chwasty. A poza tym są to często bardzo pożyteczne rośliny zielne, jak na przykład ta jasnota. Jeżeli podobało Ci się to wideo, to proszę polub, subskrybuj mój kanał i zapraszam na kolejne nagrania dotyczące życia naszego ogrodu i nie tylko. Pozdrawiam serdecznie, cześć!